No i siema, witam was w drugim odcinku z najlepszych polskich map do Farming Simulator 19. Dzisiaj właśnie wylatuje drugi odcinek z tej miniserii, no po dosyć długiej przerwie. W ogóle poprzedni odcinek przyjął się, no co najmniej, za co wam oczywiście bardzo dziękuję. Ilość wyświetleń i lajków mówi sama za siebie, dlatego w tym odcinku po raz kolejny zobaczycie bardzo fajne mody na mapy, oczywiście głównie z polskim klimatem. Mapy w tym odcinku będą przedstawiane w losowej kolejności, czyli nie będzie czegoś takiego, że od najlepszej do najgorszej albo odwrotnie. Sami musicie sobie wybrać mapkę bądź nawet mapki, na której będziecie chcieli sobie pograć. Mapki będą różne, będą jakieś takie bardziej starsze, będą też takie nowocześniejsze, z małymi polami, z dużymi polami. No generalnie w skrócie to będziecie mieli naprawdę wielki problem z wybraniem jednej takiej konkretnej mapy najlepszej. Jakby ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to linka do niego oczywiście znajdziecie w opisie. Też tak przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Lecimy po 7000 subów. Zapraszam was również na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie, i w opisie macie też linka do Twitcha i tam możecie też zostawić followka. No i bez przedłużania lecimy, ale naprawdę przyglądajcie się mapką dobrze i wybierzcie najlepszą mapę waszym zdaniem. Naprawdę wszystkie są świetne. Pierwszą mapką jest mapa Nowa Bruzda i tak na start powiem, że jest to mój faworyt. Nie widziałem jeszcze nigdy wcześniej mapy z tak bardzo oddanym klimatem w jakiejkolwiek grze. Naprawdę, roślinność, budynki, drogi, znaki, no to wszystko posiada tak bardzo charakterystyczny polski klimat. Mapka jest osadzona w tych starszych latach, tam jakieś na oko 20 lat do tyłu. Mapa posiada również 44 pola, które nie przypominają tych takich aktualnych, ponieważ nie są to takie, wiecie, wąskie a długie, tylko już, no nie wiem jak to powiedzieć, takie po prostu duże pola. Mi często w mapach do FS-a przeszkadzają właśnie takie pola, ponieważ no moim zdaniem są trochę brzydkie, ale na tej mapce to kompletnie mi naprawdę nie przeszkadza, ponieważ patrząc na ten klimat, no nie da się narzekać. W ogóle większość tekstur na tej mapce jest podmieniona i addonowa, więc to też na pewno dodaje takiego ultra lepszego klimatu. Na mapce znajdziecie też oczywiście trafik, 5 takich mniejszych wiosek też, które oczywiście też przypominają te takie polskie. W sumie tak bardzo przypominają takie PGR-owskie miasta. Mapka też jest przystosowana oczywiście pod Season Moda, więc jak widzicie, no naprawdę jest to bardzo fajna mapka i ją wam bardzo polecam. Drugim modem w tym odcinku jest mapka Świętokrzyska Wieś i to jest kolejna bardzo fajna mapka z polskim klimatem. Pola na tej mapie już trochę bardziej przypominają te aktualne, czy jest więcej takich podłużnych pól. Tereny też tutaj są takie bardziej górzyste, bo jednak mapka odzorowuje te tereny południowe bardziej Polski, ale te góry nie są jakieś bardzo uciążliwe, a wręcz naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Mapka pod względem ukształtowania terenu jest naprawdę prześwietna i z tego miejsca autorowi mapy, jeśli w ogóle to ogląda, bardzo gratuluję, bo jeszcze żadna mapka pod względem właśnie tego ukształtowania, no mi się jeszcze żadna mapka nie spodobała właśnie jak ta. Przechodząc do takich ogólnikowych rzeczy, to mapa posiada 238 pól z tego co pamiętam, więc naprawdę bardzo dużo. Jest też kompatybilna z Season Modem, no i naprawdę przepiękna mapa. Trzecią mapą w tym odcinku jest Wola Brudnowska i na początek pokażę wam mapkę tej mapy. Widać już po niej klimat właśnie taki bardzo polski. Mapa posiada 240 pól i takich mniejszych i takich większych, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Mapa naprawdę również posiada taki, no nie wiem jak to powiedzieć, ale jeżdżąc po tej mapce naprawdę czujecie taki no naprawdę nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu mapka jest bardzo ładna. Na mapce znajdują się różne wioski, mamy też tam 4 gospodarstwa do kupna oraz też jakieś tam farmlandy do zbudowania własnego gospo, więc też bardzo fajnie. Mapka również posiada własne tekstury różnych upraw, co też naprawdę wpasowuje się w ten klimat tej mapki i powiem wam tyle, że to jest dopiero trzeci mod w tym odcinku, a ja już mam problem, która mapka jest najładniejsza i najlepsza. Powodzenia z wyborem. Czwarta mapa w tym odcinku to Mazury i z racji takiej, że do tego filmu dodaję napisy po angielsku między innymi, to powiem dodatkowo, że Mazury to jest taka kraina albo po prostu region w północnej Polsce, gdzie jest dużo takich bardzo ładnych jezior. No, taka szybka geografia. A wracając do mapy, to mogę powiedzieć, że tutaj akurat jezior nie ma. No ale mapka jest zrobiona trochę w innym stylu niż te poprzednie, w sensie jest zrobiona oczywiście bardzo ładnie, ale ma trochę taki inny klimat. Tutaj te pola są zrobione tak trochę prościej, tak łatwiej jakby, w sensie nie wiem jak to się fachowo nazywa, nie? Ale tutaj te pola wyglądają trochę jak na takim Felsbrunie, na tej mapce w sensie, czyli po prostu jakieś takie dziwaczne kształty.
Ja takich mapek no nie za bardzo lubię, ale wiem, że są osoby, które takie mapy uwielbiają, dlatego wrzuciłem tą mapkę do odcinka. Ale mówię, naprawdę mapka jest bardzo ładna, ale nie trafia w moje gusta. No jest niestety jeden minus z tą mapką, mapa posiada strasznie takie mocne cienie, więc jak ktoś chce na niej pograć i umie zmienić te cienie, to naprawdę bardzo polecam. I piątą modyfikacją w tym odcinku jest mapa Al-Sheg Agri Farm, nie wiem czy to dobrze przeczytałem. Jest to mapa zrobiona w klimacie węgierskim. Wiem, że w tym odcinku miały być tylko polskie klimaty, ale jakoś ta mapka mi się spodobała i też trochę taki polski klimat przypominała, dlatego wrzuciłem ją do tego odcinka jako taki bonusik. Na Węgrzech byłem tylko raz w życiu i tylko w Budapeszcie, więc no nie za bardzo wiem jak tam ten cały klimat wygląda i roślinność wiadomo, ale pewnie ta mapka odzarowuje te klimaty. Mapka też należy do tego rodzaju mapek, w którym te pola są trochę tak też dziwacznie zrobione jak poprzednia modyfikacja, czyli w sumie jak na Felsbrunie, ale szczerze jakbym miał wybrać mapkę tą czy tą poprzednią, to jednak wybrałbym tą. No nie wiem, jakoś tak bardziej pasują te pola do tej mapki. Mapa jest też zrobiona ładnie, pól mamy tutaj około 40, więc no bardzo mało, tyle że te pola są głównie duże i ogromne. Mapka spoko, fajny klimacik też posiada i to chyba tyle jeśli chodzi o tego moda. Szóstą mapą w tym odcinku jest Eastern i jest to nowa mapka, która wyszła z tego co wiem dzień wcześniej niż ja to nagrywam. I ta mapka jest 4 razy większa niż ta podstawowa. Mapa też posiada tam 330 pól, więc też dużo. Przeogromna mapa, bo inaczej tego się nie da nazwać. Oczywiście mapa działa też z sezonami, nawet chyba wszystkie mapy z tego odcinka działają z sezonami. A przechodząc do takich najważniejszych rzeczy moim zdaniem, czyli w sumie wykonania oraz klimatu, no to mapka została wydana przez Riota, a jeszcze nie było takiej mapki, która by mi się od niego nie spodobała. Naprawdę bardzo fajnie ona wygląda, jest bardzo ładnie zrobiona, bardzo fajny klimat właśnie takiej wschodniej części Europy, czyli też i Polski. Pola są głównie takie wąskie, a długie, czyli naprawdę taki klimacik polski. Najbardziej chyba na tej mapce mi się podoba ta główna ulica, przy której stoi taka długa wioska jakby. Naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione, cała mapa jest przepiękna, no bardzo fajna mapa. I generalnie ostatnią mapą w tym odcinku jest mapa Osina Map i znowu jest to taka mapa z fajnym polskim klimatem, no ale niestety znowu z tymi polami jak na Felsbrunie, czyli takie jakieś dziwne kształty. Pól mamy mało, bo dokładnie 52,4 łąki. Generalnie nie wiem co tutaj jeszcze można powiedzieć o tej mapce. No klimat spoko zrobiony, wykonanie też git, jednak no przez te pola no nie każdemu może mi się spodobać, mi też się na przykład nie podoba. W sumie sami musicie ocenić czy wam się ta mapka podoba czy nie, no i jak coś to macie linka w opisie. I to na tyle w tym odcinku. Napiszcie koniecznie w komentarzach, która mapka albo mapy się wam najbardziej spodobały. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Lecimy po 7000 subów, a naprawdę bardzo mało nam brakuje. A możliwe też, że już biliśmy te subiki, bo to zależy od tego, kiedy ten odcinek wleciał. Zapraszam was również na naszego Discorda oraz na naszego Twitcha, a do tego wszystkiego linka macie w opisie. W opisie też linka macie do tego poprzedniego odcinka z najlepszych map z polskim klimatem do farminga. Tam też naprawdę były super mapy, więc polecam wam też tamten odcinek. Dziękuję jeszcze raz wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Do następnego, siema, no i cześć!